Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj wyciek wody z lewej strony ekspresu, Philips EP 3243. Zaraz pokażę w moim filmie, jak taką usterkę można w bardzo prosty sposób naprawić. Na razie tyle wstępu, zapraszam do oglądania. O właśnie tak to mniej więcej wygląda. Ta woda, która wycieka, gromadzi się również w tacy ociekowej. Od razu wyłączę zasilanie i przystąpię do rozkręcania tego ekspresu. W pierwszej kolejności wykręcam górne wkręty wkrętakiem Torx T10. A w trakcie wykręcania wkrętów zapraszam Was do subskrypcji oraz zapamiętania linku do tego filmu, ponieważ może się przydać w naprawach ekspresu. A tylne dolne wkręty wykręcam również wkrętakiem Torx T10. Ściągam tylną i górną obudowę. Przy zdejmowaniu górnej obudowy zwróćcie uwagę, aby nie połamać pokrętła młynka. I jeszcze wykręcam te dwa górne wkręty, mocujące dwie boczne obudowy. Następnie tym samym wkrętakiem wykręcam dwa dolne wkręty. Dwie boczne obudowy przesuwamy do tyłu ekspresu i wyciągamy. Zwróćcie uwagę na to, aby nie połamać zatrzasków, które są umieszczone po obu stronach tych obudów. To są właśnie te zatrzaski. W tym kierunku przesuwamy, wyciągamy. Obudowy są już zdjęte, mogę przystąpić do lokalizacji przecieku, o którym była wcześniej mowa. Zobaczcie, jak ten ekspres wygląda wewnątrz. I teraz uwaga, zobaczcie, cały przeciek znajduje się w tym miejscu, gdzie pokazuję patyczkiem. Ja zaraz włączę zasilanie i pokażę, jak ta woda wypryskuje, wylatuje z tej złączki. Dokładnie widać, że uległa uszkodzeniu złączka, ta plastikowa biała. Tego pęknięcia nie widać, dopiero uwidacznia się podczas tłoczenia wody o wysokim ciśnieniu. Ta woda wlatuje na wszystkie strony, leci również do tacy ociekowej, na boki obudowy. I efekt jest taki, że
Kawa parzona jest słabo albo wcale nie jest parzona, ponieważ nie ma wysokiego ciśnienia, które nie jest transportowane do bloku zaparzającego. Wyciągam teraz zapinki metalowe z obu stron tej złączki. Naprawa usterki jest prosta, polega na wymianie tej złączki na nową. I to jest cała operacja. Zobaczcie, jak wygląda proces takiej wymiany. Metalowym ściągaczem podważam złączkę do góry i wyciągam. We wnętrzu złączki umieszczone są uszczelki z obu stron. Warto je wymienić na nowe, ponieważ one są w dobrym stanie, użyję ich ponownie. Na marginesie dodam, że pod tytułem opisu filmu umieściłem przydatne linki techniczne, które mogą się przydać. To są wszystkie uszczelki, które wyjąłem z wnętrza tej złączki. Wymienię złączkę na nową. Zakładam uszczelki, smarując je smarem OKS 1110. Zdecydowanie możecie użyć podobnego smaru przeznaczonego do kontaktów spożywczych, do ekspresów ciśnieniowych. I teraz taka mała uwaga, w tym miejscu przychodzi plastikowy krążek, właśnie ten. Warto go nie zgubić i zakładamy go na grzałkę, a następnie tą uszczelkę czarną, gumową. Nie pomylcie kolejności zakładania tych dwóch części. Po założeniu złączki i przewodu wodnego zapinam metalowe zapinki. Sprawdzić należy, czy złączka dobrze siedzi, czy przewód również jest dobrze osadzony. Po takim wstępnym złożeniu sprawdzam, czy nic nie wycieka, czy woda nigdzie nie kapie. Zobaczymy, jak to wszystko funkcjonuje. Podłączam zasilanie i patrzę, co się może wydarzyć. Jeszcze start i patrzymy, jak to wygląda. Słuchajcie, jest ok, nie widzę wycieku na przewodach i na złączce. Można powiedzieć, że naprawa udała się.
Zostaje tylko założenie obudowy. Zakładam teraz części obudowy, jak zwykle w odwrotnej kolejności do demontażu. Przy montażu obudowy zwróćcie uwagę, aby te wszystkie zapinki, złączki dobrze zapasowały, żeby obudowa dobrze przylegała. Następnie zwróćcie uwagę na górnej obudowie, aby pokrętło młynka dobrze weszło w swoje miejsca. Ważne jest połączenie tego czarnego pokrętła. Ono musi wejść dobrze w swoje gniazdo. Na koniec wsypuję ziarno i patrzę, jak ekspres parzy tą kawę. Jak na razie wszystko dobrze jest, nic nie wycieka, kawa się parzy. Czasem podczas naprawy innej usterki w ekspresie taką złączkę warto wymienić, ponieważ nie kosztuje dużo, a będzie pewność, że nie wystrzeli ta złączka, nie pęknie podczas dalszej pracy ekspresu. Kawa jest ok. I jeszcze jedna, ostatnia weryfikacja. Jest sucho, jest dobrze. Na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Trzymajcie się. Cześć.